Głównym bohaterem serialu Shogun jest pan Yoshi Toranaga. Historia w tym serialu jest częściowo prawdziwą. Pierwowzorem pana Toranagi był Ieyasu Tokugawa. Oto historia prawdziwego shoguna. Japonią rządzi klan Toyotomi. Hideyoshi Toyotomi jest przywódcą politycznym i militarnym Japonii. W 1593 roku przyszedł na świat jego syn i następca, Hideyori Toyotomi. To wokół tego dziecka rozegra się przełomowy konflikt w historii Japonii. Nawiązując do fabuły serialu, w 1596 roku u brzegów Japonii rozbił się hiszpański statek San Felipe. Jego sternik pokazał Japończykom mapę posiadłości Hiszpanii z komentarzem: nasi królowie zaczynają od wysyłania do krajów, które chcą podbić, księży, którzy doprowadzają do przyjęcia naszej wiary. A gdy ta poczyni poważne postępy, wysyłają wojska, które łączą się z nowymi chrześcijanami, a wówczas nasi królowie nie mają wiele kłopotu z dokonaniem całej reszty. Japoński przywódca Hideyoshi wpadł we wściekłość. Rozpoczynają się na szeroką skalę prześladowania chrześcijan na wyspie. James Clavell, twórca powieści Shogun, mógł inspirować się też postacią Williama Adamsa, pierwszego Anglika, który dotarł do Japonii rzeczywiście w 1600 roku. Rok 1598. Hideyoshi Toyotomi przed śmiercią w 1598 roku wyznaczył Radę Regencyjną, której zadaniem było rządzić Japonią do momentu uzyskania pełnoletności przez jego syna Hideyariego. W skład regentów wchodziło 5 daimyo. Daimyo to feudałowie. Między nimi najsilniejszym był Ieyasu Tokugawa. Młody następca został powierzony w opiekę jednemu z regentów, Toshi Madea. Gdy rok później umarł Madea, Tokugawa poprowadził swe wojska i zajął zamek w Osace, przejmując samowolnie opiekę nad małoletnim Hideyorim. Pozostali regenci uznali ten krok za wypowiedzenie wojny. Wybucha wojna domowa. Opozycją 4 regentów przewodził Mitsunari Ishida, który nie należał do grona regentów, ale był człowiekiem, który uzyskał dużą władzę za panowania Hideyoshiego. Ishida był naczelnym inspektorem japońskim sił w Korei podczas wojny koreańskiej w 1592 roku. Sprzymierzeniec Tokugawy, Date Masamune, obległ zamek Shiroshi i zmusił jego pana Useigiego Kakegutsu, sprzymierzeńca Ishidy, do kapitulacji, co pozwoliło przedostać się Tokugale do Edo. Ishida ze swoją armią ruszył na twierdzę Fushima. Utrzymanie tej twierdzy przez 12 dni pozwoliło Tokugale przygotować wielką armię w Edo. Zamek w Fushimie został zdobyty przez Ishidę, który ruszył na wschód na spotkanie armii Tokugały. Do decydującego starcia dochodzi pod Sekigaharą 21 października 1600 roku. Ishida zajmuje pozycję na wzgórzu. Na jego prawym skrzydle stoi Hideyaki Kobayakawa, który na określony znak ma uderzyć z flanki na wojska Tokugały.
Kobayakawa podczas wojny w Korei w 1592 roku został pozbawiony ziemi i przywilejów przez Ishidę. Samuraj zapamiętał tą zniewagę. Przesłał list do Tokugały, deklaruje chęć przejścia na jego stronę podczas bitwy. Tokugawa podchodzi do tych informacji sceptycznie. 21 października 1600 roku Sekigahara. Wojska Tokugały rozpoczynają szturm na wzgórze i wojska Ishidy. Walka zmienia się w krwawą bitwę. Ishida daje sygnał Kobayakawe do ataku, lecz ten nie atakuje. Czyżby rzeczywiście zdradził Ishidę? Tokugawa każe ostrzelać jego pozycję, by podjął decyzję, po której staje stronie. Kobayakawa opowiada się po stronie Tokugały. Atakuje wojska Ishidy. Armia Ishidy idzie w rozsypkę. Ishida i jego wielu daimyo zostają pojmani. Pokonani zostają skazani na śmierć. Egzekucja zostaje przeprowadzona w Kyoto 6 listopada 1600 roku wyjątkowo brutalnymi metodami. Ishidę zakopano w ziemi po szyję i zachęcano wieśniaków do odpiłowania mu głowy bambusową piłą. Tokugawa przejmuje władzę w Japonii. Co dziwne, nie zabija młodego Hideyori Toyomatiego, pozwala mu żyć. Los nie jest szczęśliwy dla zdrajcy pod Sekigahary. Kobayakawa nie może pogodzić się z tym piętnem. Wpada w alkoholizm i zabija się na śmierć. Tokugawa przyjmuje tytuł shoguna. W 1614 roku przeciwnicy Tokugały próbują przywrócić Hideyoriego do władzy. Hideyori szykuje się do buntu. Tokugawa w 1614 roku rozpoczął oblężenie zamku w Osace, gdzie schronił się Hideyori. Piątego czerwca 1615 roku Tokugawa zdobywa zamek w Osace. Młodzieniec przed poddaniem się wraz z matką popełnił samobójstwo. Rok później umiera Tokugawa, przekazując władzę synowi. Rozpoczyna się 250 lat rządów rodu Tokugały.